Dzień dobry. W tym krótkim filmie postaram się przybliżyć Państwu zasadę działania reaktora wysokotemperaturowego, w skrócie HTR, czyli High Temperature Reactor. Istnieją różne typy takich reaktorów. Przedmiotem niniejszego filmu jest tzw. reaktor HTR z rdzeniem pryzmatycznym. Dokładnie takie reaktory planuje się budować w Polsce. Zacznijmy od samego początku, a więc od pytania, skąd w takim reaktorze bierze się ciepło? Ogólna odpowiedź nie jest zaskakująca. Źródło ciepła to reakcje rozszczepień jądra atomowego, podobnie jak w każdym innym typie reaktora. Tutaj jednak konstrukcja samego paliwa jest dość odmienna. W reaktorach HTR elementarnym składnikiem paliwa jest tzw. granulka TRISO. Jest to kulka podobna do tej, tylko znacznie mniejsza. Jej rzeczywista średnica to zaledwie 1 mm. W jej centrum znajduje się materiał rozszczepialny – tlenek uranu. Materiał ten otoczony jest 4 powłokami. Pierwsza powłoka to porowaty węgiel, który niczym gąbka pochłania gazowe produkty rozszczepień uranu. Druga powłoka to węgiel pirolityczny, czyli węgiel o wysokiej wytrzymałości w bardzo wysokich temperaturach. Trzecią powłokę tworzy warstwa węglika krzemu. Zapewnia ona wysoką wytrzymałość mechaniczną. Z zewnątrz kulka pokryta jest kolejną warstwą odpornego termicznie pirolitycznego węgla. Zestaw około 1000 kulek TRISO zapieka się w grafitowej, walcowej pastylce zwanej kompaktem. Wygląda on podobnie jak ta makieta. Ma nawet te same wymiary. Kilkanaście takich kompaktów ułożonych jeden na drugim i zamkniętych grafitową koszulką tworzy element paliwowy. Elementy paliwowe umieszcza się wewnątrz grafitowych bloków o przekroju sześciokąta. Bloki takie, ustawione jeden na drugim, tworzą kolumnę paliwową. Sześcioboczne kolumny paliwowe ułożone są w rdzeniu reaktora jedna przy drugiej, tworząc strukturę, która w przekroju przypomina plaster miodu. W takiej matrycy niektóre z bloków paliwowych zastąpione są blokami grafitu z otworami, w które wsuwane są pręty kontrolne lub pręty bezpieczeństwa. Zewnętrzne obszary rdzenia wypełniają bloki grafitu. Ich zadaniem jest zatrzymanie w rdzeniu neutronów próbujących ten rdzeń opuścić. Nazywamy je reflektorami neutronów. Być może, przyzwyczajeni do schematu rdzenia typowej elektrowni jądrowej, odruchowo wręcz doszukują się Państwo w tym rdzeniu wody. Woda w tradycyjnych reaktorach pełni nie tylko rolę chłodziwa, ale i moderatora. W HTR-ach w samym rdzeniu nie ma wody. Za moderację odpowiada tam grafit. To głównie dlatego przestrzeń pomiędzy materiałem rozszczepialnym wypełnia właśnie ten materiał. W omawianym typie reaktorów głównym czynnikiem chłodzącym nie jest woda, a gaz, a dokładnie hel. Po odebraniu ciepła od rozgrzanego paliwa, hel wędruje do wymiennika ciepła, gdzie przekazuje je drugiemu czynnikowi chłodzącemu, jakim jest woda. Ta, po rozgrzaniu, przyjmuje postać pary wodnej i w tej formie stanowi produkt końcowy, czyli nośnik ciepła, które można przetransportować wszędzie tam, gdzie ma być wykorzystywane. Dodatkowe elementy takiego reaktora mogą stanowić turbina parowa i generator prądu. Układ taki, wykorzystując reaktorową parę wodną, wytwarzałby prąd elektryczny. W tej sytuacji nasz reaktor dostarczałby fabryce nie tylko ciepło, ale i energię elektryczną. Omawiając konstrukcję reaktorów HTR, trudno nie wspomnieć o wysokim bezpieczeństwie tych instalacji. Co sprawia, że są one tak bezpieczne? Powodów jest kilka. Po pierwsze, tradycyjne zabezpieczenia, jak chociażby pręty bezpieczeństwa czy obudowa bezpieczeństwa. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią tu fizyczne własności reaktora, na przykład użycie helu jako chłodziwa. Jest to gaz szlachetny, więc nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne z elementami rdzenia, nawet w bardzo wysokich temperaturach. Innym czynnikiem sprzyjającym bezpieczeństwu jest użycie grafitu jako moderatora. W wysokiej temperaturze grafit rozszerza się, jego gęstość maleje, a to sprawia, że słabnie jego zdolność moderacji. Bezpieczeństwu sprzyja też fakt, że grafit stanowi w HTR materiał konstrukcyjny. Jest on odporny na ekstremalnie wysokie temperatury. Jako stosunkowo dobry przewodnik ciepła, grafit jest również w stanie w razie awarii odprowadzać ciepło z przegrzanego rdzenia. W kontekście bezpieczeństwa bardzo ważne jest również zastosowane paliwo – TRISO. Jego powłoki, wytrzymałe mechanicznie i odporne na bardzo wysokie temperatury, sprawiają, że wydostanie się radioaktywnych produktów rozszczepień jest praktycznie niemożliwe. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego krótkiego filmu określenie reaktor HTR brzmi dla Państwa nie tylko bardziej znajomo, ale i niegroźnie. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów z naszej serii.